Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Witam Cię. Wreszcie nie mówimy o stacjonarnych maszynach, tylko rzeczywiście sprawdzimy dzisiaj w polu. Są emocje, no bo to jednak najlepsi recenzenci, rolnicy, którzy uprawiają, są jakieś ciarki, emocje. Co będziemy prezentowali dzisiaj? Dzisiaj zaprezentujemy cały przekrój technologii od koszenia, przetrząsania do grabienia. Tak. Zaprezentujemy najnowszą technologię, jaką oferujemy teraz na rynku. Będzie to 10-metrowa kosiarka z kondycjonerem, z taśmami i z tutaj dodatkowym sterowaniem poprzez kabel ISOBUS i z ciągnika. O, czyli mówimy o już najwyższej technologii. Kiedyś oczywiście jak się kosiło trawy, no to podchodziło się do tego tak niby prosto, niby banalnie, ale już sam powiedziałeś, już jest kondycjoner, już są taśmy. Po pierwsze 10 metrów koszenia, czyli to już jest wydajność. Tak jest. Mamy akurat fajnie przygotowane pole, bo to jest też specjalna mieszanka, która jest tutaj przez jedną z firm do pokazu przygotowała tutaj i faktycznie wszystko jest bardzo ładnie przygotowane. Technicznie, jeżeli mówimy o kosiarkach SIP, nie? Bo to jest firma z dużą tradycją. To Wy prawda. nie wzięliście się znikąd. To prawda, firma SIP, producent ze Słowenii. Tak. Kraj niewielki, z dużymi tradycjami, bardzo podobny do naszego kraju, do naszej kultury. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I jako producent firma SIP obchodzi w tym roku 70-lecie. O, to już jest poważny wiek. Zaznaczył się SIP bardzo mocno w Polsce w latach 70. prasami, przyczepami samozbierającymi, tak zwanymi jugosławiankami. Tak, był taki okres, był. Co ciekawe, firma SIP do tej pory ma jeszcze bocznicę kolejową i rampę, która była bezpośrednio tylko przeznaczona na załadunek tych przyczep do Polski. Dokładnie. Mówimy o całej technologii, czyli mamy koszenie, mamy przetrząsanie i mamy zgrabianie. Która według Ciebie maszyna, oczywiście wszystkie trzy są potrzebne, ale która z tych maszyn jak gdyby dzisiaj prezentowana jest takim, no nie wiem, takim smaczkiem? Top of the top maszyn, które dzisiaj prezentujemy, będzie jednak HD1000, która tutaj ma ponad 10 metrów, bo 10,2 szerokości roboczej. A dlaczego ona jest top of the top? Jest to dlatego, że tutaj mamy przede wszystkim zapewnioną czystość paszy. Dokładnie Ta czystość paszy tu będzie pokazana. Przede wszystkim mamy już w tej maszynie przetrząśnienie, czyli napulchnienie tej trawy. Mamy zgrabienie, oczywiście i pierwsze skoszenie. Tak. Nie dotykamy przetrząsaczem trawy skoszonej, nie dotykamy grabiarką. Także te popioły, wszystkie co zostają na rżysku, zostają bo nieruszone. Właśnie jedną rzecz, bo też doskonale jak gdyby też już od wielu lat jak gdyby funkcjonujesz, bo przygotowanie zielonki to nie jest taka prosta rzecz. Jednak duża wydajność krów i dbałość i weterynaryjna i o układ pokarmowy, no bo to się wiąże z wydajnością, z mlecznością krów. I przygotowanie paszy, coś co kiedyś było takie niby banalne i takie średnio traktowane, okazuje się no niewiarygodnie ważne. I to co powiedziałeś, żeby nie zabierać z pola nic innego oprócz tej masy zielonej. Tak jest. Przy produkcji, przy pogłowiu bydła mlecznego przede wszystkim mamy genotyp. Tak. I po genotypie mamy jedną z najważniejszych rzeczy: plenność, laktacja, żywienie. Tak. Koniec. Nie ma nic najważniejszego. Jeśli zapewnimy wysokiej jakości paszę i zbilansujemy tę dawkę poprzez TMR, możemy mieć już pewność, że jesteśmy na dobrej drodze do wysokiej wydajności i plenności tego stada. Właśnie zwróciłeś bardzo te rzeczy takie, powiedzmy, na które powiedzmy mamy średni wpływ, no bo genotyp, nie genotyp, to już jest weterynarz, to już jest taka powiedzmy praca hodowlana, wynikająca z pracy hodowlanej. No niemniej jednak mleko się bierze z trwałych użytków zielonych. Tak jest. Albo to jest kiszonka, albo to są różne kombinacje, ale mimo wszystko ważne dla jakości mleka, dla mleczności takiej wynikającej powiedzmy z paszy, to jest bardzo duży udział. Jest to pasza objętościowa. Tak. Bydło mleczne jest przeżuwaczem. Tak. To jest podstawa. Ma bardzo skomplikowany układ pokarmowy, nie czepiając się tych biednych krów, ale to jest fakt, że żeby jednak to funkcjonowało, ten system musi być stale załadowany i musi być załadowany właściwą paszą. Maszyny akurat prezentujecie tutaj z różnymi jak gdyby ciągnikami, bo to SIP jest jak gdyby eksterytorialny. Nie ma czegoś takiego jak gdyby jedna markowość, tylko jest SIP z pomysłem na maszyny zielonkowe. Jaki pomysł na Polskę
bo byłeś na Kielcach, sam mówiłeś, że wzbudziło duże zainteresowanie stoisko i nawet byliście trochę zdziwieni, bo czasy mamy trochę średnio ciekawe, jeżeli chodzi o rolników, ale jednak znajdujecie klientów w Polsce. Tak. Znaczy, jesteśmy naprawdę zadowoleni z frekwencji na Kielcach. Tak. Widzimy trend. Trend jest jednak dużych maszyn. Tak. Idziemy w wydajne maszyny, dlatego też prezentujemy maszyny o tak wielkiej szerokości roboczej, o takiej wydajności i też pokazujemy je na wszystkich targach i pokazujemy je tutaj. Dokładnie. Idziemy z trendem, nie zatrzymujemy się, unowocześniamy maszyny. Bardzo fajną rzecz powiedziałeś, bo jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu. Jesteśmy w Kotlinie Kłodzkiej, niedaleko Kłodzka. To są tereny, powiedzmy, piękne. Widokowo jest cudownie, bo to trzeba powiedzieć. Jest to też ciekawy, powiedzmy, teren z punktu widzenia struktury, powierzchni użytków zielonych, bo to nie są proste pola. Super. Nie? A jednak wchodzicie z dużymi, wydajnymi maszynami i okazuje się, że one się sprawdzają w tym terenie. Tu nie ma jakby takiej dysonansu, że skoro jesteśmy na terenie tam, nie wiem, podgórskim, to by trzeba było jakieś dziwne maszyny zrobić. Nie. SIP z 10-metrową maszyną wjeżdża na pole i robi swoją robotę. A dlaczego tak robi? Bo ma bardzo duże doświadczenie. Firma SIP jest to Słowenia, gdzie dookoła są góry Dokładnie i tak. doliny. Doświadczenie ich górskie jest i w górach, dołach, dolinach jest bardzo wysokie. Te użytki zielone też są bardzo specyficzne. Tak, bardzo specyficzne, ciężka praca, ciężko też jakby dopasować taką maszynę, ale to są specjaliści w tym zakresie. Ale też przyznasz rację, że już od paru lat nastąpiła taka spora rewolucja, jeżeli chodzi w ogóle o trwałe użytki zielone, w ogóle o sposób zakładania. To też właśnie w czasie pokazu też będzie jak gdyby firma, która szykuje takie mieszanki zielonkowe i to jest właśnie dobry taki moment, gdzie warto dobrze pomyśleć o tym, co będziemy kosić, to jest jedno, ale też później dbanie o kondycję, bo koszenie to jest jak gdyby jedna kwestia. Niemniej jednak użytki zielone też muszą być dbane. Musi być na przykład coś takiego jak regenerator łąki firmy Karek, który też będzie dzisiaj prezentowany, ponieważ kondycja użytków zielonych też pomaga później w zbiorze. Oczywiście, to jest mechanizm zamknięty. Dokładnie tak. Jeśli te koło jest dopełnione, wszystko funkcjonuje jak należy. Tak, bo trzeba zwrócić uwagę, nie wiem, Janusz, może się ze mną zgodzisz, że dbanie o użytki zielone jest bardzo istotne z punktu widzenia tego, że to jest, z tego są pieniądze, mówiąc już kolokwialnie. Akurat hodowla ma to do siebie, że te pieniądze są jak gdyby miesiąc w miesiąc. I to daje też pewną jak gdyby taką, troszeczkę inaczej pokazuje rolnictwo. Te, które znamy, powiedzmy, nie wiem, z upraw typu zboże, kukurydza czy coś takiego. Tam jednak trzeba na wynik poczekać. A tu jest ileś pokosów do zrobienia. Mniej więcej na przykład z Twojego doświadczenia, w których rejonach Polski najbardziej są eksploatowane użytki zielone? Generalnie najbardziej rejony Polski z największym pogłowiem bydła mlecznego w Polsce. To jest m.in. Podlasie, województwo mazowieckie, województwo warmińsko-mazurskie, z którego pochodzę. Są to zagłębia mleczarskie, tak? I tam eksploatacja użytków zielonych jest też o tyle, pozwala ten klimat na eksploatację do 4 pokosów nawet. Do 4 pokosów. Ale też na przykład w przypadku innych województw, w przypadku suszy mamy ten problem. I dlatego ta pasza musi być bardzo, ta łąka musi być bardzo w wysokiej kulturze. Każde źdźbło musi być zebrane. Tak jest. I to jest bardzo istotne. Jak widzicie, wreszcie przechodzimy do polowych prac, gdzie będziecie mogli widzieć w pracy SIP-a. Nie opowiadamy, bo to każdy mówi, o tak, ładnie stoi, ładnie wygląda. Zapraszamy na pole.